Dzisiaj trochę mniej typowy test, bo będziemy modyfikować gotowca. To znaczy z gotowca zedrzemy stare okładziny, które już tam są zużyte, które przez długi czas były użytkowane na przykład przez wiele osób i przykleimy tańsze chińskie okładziny, które zrobią nam już z tego zestaw bardziej wyczynowy. Mam akurat tutaj gotowca Atemi 1000, z którego zerwanie tych okładzin nie będzie aż takie trudne, bo jest w taki sposób zrobiony, że tak jak widać, te okładziny schodzą dosyć przyjemnie. Nie w każdym gotowcu tak się da zrobić. Jest wiele gotowców, z których zerwanie okładzin jest praktycznie niemożliwe i tam trzeba się pobawić nożykiem, papierem ściernym czy też innymi rzeczami. Tutaj, jak z tego co widzę, jest to przyklejone na jakiś dziwny klej, który utwardził cały zestaw i trzeba by było to jeszcze przeszlifować trochę. Ta deska jest bardzo lekka. Waży ona tylko 69 gram. Jest to bardzo mało jak na deskę do tenisa stołowego, bo deski, które mają balsy, które są w miarę sztywne i mają dosyć dużą kontrolę, to jest waga gdzieś powiedzmy 75 gram, to jest takie minimum. Klasycznie gdzieś w granicach 85 gram ważą deski, czyli tutaj materiały tej deski nie są zbyt wysokiej jakości. Jednak dla amatora, który chce się pobawić, czy tam spróbować swoich sił w bardziej wyczynowym tenisie stołowym, na początek zupełności wystarczy. Do testu wybrałem okładziny 999. Dlaczego te akurat okładziny? Bo są one bardzo wytrzymałe i dla osoby, która nie chce wydać za dużych pieniędzy na tenisa stołowego, są to okładziny tanie, które wytrzymają bardzo długo. Praktycznie niektórzy zawodnicy uważają, że te okładziny są niezniszczalne, ale w moim mniemaniu, jeżeli będziemy używać kleju kauczukowego, to da się je wyeksploatować po jakimś tam dłuższym czasie. Na pewno dłużej niż te okładziny, które są z o wiele wyższymi parametrami, które są o wiele droższe, dużo mniej wytrzymują. Do sklejenia tego zestawu potrzebny nam będzie jeszcze klej. Ja tutaj akurat używam Hype Whale 2. Jest to klej typowo przeznaczony do tenisa stołowego, który jeszcze podnosi parametry. Nakładamy po jednej warstwie. Nakładamy jedną małą warstwę na deskę. Na deskę zawsze nakłada się mniej kleju, tak żeby tylko ona delikatnie została przesmarowana. Klej wysechł, teraz możemy wszystko kleić razem. Okładziny 999 są bardzo klejące i ten wierzch klejący bardzo pomaga w graniu. Użyjemy wałeczka, żeby delikatnie to rozciągnąć. Więc zamiast kupować nowego składaka, nowego gotowca, który będzie miał dużo słabsze parametry, lepiej przykleić profesjonalne okładziny. Okładziny, które mają tutaj ewidentnie klejący wierzch, mają rotację, mega rotację, jeżeli chodzi o to, bo w porównaniu do okładzin oryginalnych za Atemi, no to jest nieba a ziemia, więc myślę, że tutaj zamiana, którą myśmy dokonali z Darkiem,
jest na mega plus. Wykonany zestaw, to znaczy ulepszona wersja Atemi przez dodanie do niej okładzin 999T Super zwiększyła swoje parametry znacząco na plus. Jeśli chodzi o prędkość tej rakietki, no to wiadomo, w odniesieniu do zawodniczego sprzętu, którym gram na co dzień, jest brzydko mówiąc przepaść, ale w nawiązaniu z powrotem do oryginalnej rakietki Atemi, no to prędkość jest o wiele większa. W sumie największym mankamentem wykonania tego zestawu była tak naprawdę ta deska. Deska jest lekka i patrząc z boku jest praktycznie prawie wykonana jak z papieru, więc jeżeli ktoś ma jakieś dodatkowe środki do zainwestowania i chciałby bardziej profesjonalny sprzęt, no to lepiej zainwestować w dobrą deskę. Natomiast jeżeli już ktoś nie ma możliwości, no to tylko te okładziny pozwolą przejść już na bardziej profesjonalny etap tenisa stołowego. Kontrola na tej rakiecie myślę, że jest bardzo fajna i to już nie odnoszę tego ani do zawodniczego, ani do amatorskiego tenisa, ponieważ jest ta prędkość bardzo obniżona, no to kontrola zarówno przy serwie, jak i przy odbiorze jest bardzo przyjemna, nawet jak na klejące okładziny. Rotacja w tym zestawie jest bardzo duża. Te okładziny są klejące i każda piłka jest mega rotacyjna. Mam taką fajną uwagę, to taki dla mnie plus, moje odczucie. Akurat ta deska tak fajnie się zachowuje, nie wiem czy to akurat chodzi o okładziny, ale przy odbiciu czuć bardzo fajnie uderzenie na całym nadgarstku. Ta deska delikatnie, bardzo delikatnie, mało wyczuwalnie, ale jednak wibruje, co dla mnie jest bardzo fajne, bo to jest takie jakby odczucie kontaktu piłeczki z rakietą i to dałbym jej za bardzo duży plus. Szybkość w tym zestawie nie jest za duża, dlatego jest to dobry zestaw na początek do nauki techniki, bo kontrola i szybkość są adekwatne dla poziomu osoby, która rozpoczyna zabawę w tenisa stołowego. Największym minusem tego zestawu, myślę, to jest taka chyba nieprzewidywalność, ponieważ uderzenia, które wykonuję na co dzień pod odpowiednim ustawieniem rakiety, kąt i sam balans ciałem, czasami nie pozwalały mi na przebicie piłki, więc było bardzo moje duże zdziwienie, kiedy z drugiej strefy wracałem do stołu i chciałem uderzyć mocnym topspinem z dużym nachyleniem kąta rakiety. No to niestety piła znajdowała się bardzo szybko w siacie, więc to jest duży minus, taka nieprzewidywalność. Co za tym idzie, to
trochę ta prędkość, która chyba tutaj ma duże znaczenie. Największym plusem tego zestawu jest to, że jest to zestaw uniwersalny. Można i mocno wkosić, mocno zaserwować, zagrać mocny atak topspinowy już i wszystko jest z bardzo dużą kontrolą. Już wspomniałem, rakieta, której używam do gry codziennej, treningowej czy zawodniczej, no raczej nie stanie nigdy chyba obok mojej. To jest zupełnie inny sprzęt, zupełnie inna prędkość i zupełnie inna rotacja, ale dla zawodnika, który chciałby rozpocząć przygodę z tenisem stołowym albo już ją rozpoczął i chciałby coś zmienić, ale powoli, no to takie rozwiązanie jest jak najbardziej na plus. Waga tego zestawu jest trochę niższa niż takiego zestawu profesjonalnego do tenisa stołowego, ze względu, że ta deska od gotowca Atemi 1000 jest bardzo lekka. Jeśli mamy na myśli zawodnika, który początkuje swoją przygodę i są to 3 pierwsze gdzieś tam pół roku gry w tenisa, to myślę, że nie będzie takim wielkim zaskokiem, jeśli przerzuci się z oryginalnej gdzieś tam kupionej w markecie rakiety na taką sklejkę, którą zaproponował Darek, i myślę, że będzie naprawdę bardzo zadowolona taka osoba. Ten gracz będzie mógł odkrywać powolutku, małymi krokami dobrodziejstwo tenisa stołowego, czyli zabawę rotacją, zabawę siłą. Ta rakieta naprawdę do tego się super nadaje. Ten zestaw w stosunku do tego, którego aktualnie używam, jest zdecydowanie wolniejszy. Osoby, które grają dłuższy czas w tenisa stołowego, raczej wolą coś szybszego, przynajmniej na pewno w tej erze piłek plastikowych, gdzie szybkość tych zestawów wzrosła. Mając na uwadze nawet i moją karierę, gdzie też kiedyś ktoś zawsze zaczynał, ja też zaczynałem od rakietki i miałem okazję grać oryginalną rakietą Atemi, może akurat troszkę inna deska była, bo Atemi też przeżywało jakieś swoje różne postępy technologiczne. Ja gdybym zaczynał taką rakietą, nie byłbym może przygotowany na klejącą wierzchnię okładziny, ale klejący wierzch, ale to byłaby bardzo fajna przygoda na pewno, która nawiązuje mimo wszystko do tego, czym ja grałem, jak byłem młodym zawodnikiem. Na początek zawodnicy jeszcze używają piłek celuloidowych i na spokojnie przy takim amatorskim graniu świetlicowym, czy też początkach chodzenia na sale, gdzie są profesjonalni zawodnicy klubowi, myślę, że to w zupełności wystarczy. Cześć Mariusz. Cześć Zbysiu. Rozmawiamy właśnie, czy takim zestawem dałoby się opanować technikę gry w tenisa. To jest Podrywać deska kobiety? Atemi. Mariusz by tylko podrywał kobiety. Gdzie Zbysiu? Możemy złączyć siły. Każdy zawodnik początkujący będzie zadowolony z tego zestawu, bo daje on dużo lepsze właściwości niż każdy gotowiec. Mimo że deska jest z gotowca, to i tak już parametry same w sobie
są takie, że można zagrać profesjonalnie topspin na przykład, a jeżeli byśmy wrzucili już normalną deskę z klasy All Plus, to już jest rewelacja. Więc myślę, że tak, jak najbardziej tak, technika, myślę, że trenowanie techniki taką rakietą to jest bardzo dobry krok. Na pewno zawodnicy nie będą się czuli zawiedzieni, bo tą rakietą można swobodnie zagrać rotację dolną, jak i górną. Można tym też dozować odpowiednio moc uderzenia, także na sam początek do nauki techniki jak najbardziej tak. Trzeba wspomnieć, że okładziny te są bardzo dobrze wykonane i przez długi czas utrzymują parametry. Najnowsze technologie okładzin te parametry utrzymują przez 4 do 6 miesięcy, natomiast te okładziny można było określić, że są praktycznie niezniszczalne i tam przez rok, półtorej grania takiego amatorskiego to one za dużo nie stracą. Myślę, że bym się odważył zagrać w rozgrywkach ligowych z jednego względu, ponieważ już powiedziałem, że ta rakieta jest nieprzewidywalna. Siła zagrania czasami nie odpowiada samemu ruchowi mojej ręki, więc przeciwnik myślący, że naprawdę uderza mocno, nagle dostaje piłkę troszkę ciut wolniejszą i to może być dla niego zaskokiem. Mariusz też często się zaskakuje, kiedy ja się zamachnę i nie trafię w piłkę na przykład. Sam zaczynałem od dosyć twardych okładzin. Po niedługim czasie od używania europejskich okładzin zacząłem grać chińskimi okładzinami i bardzo dobrze wspominam ten czas, bo dzięki temu bardzo fajnie nauczyłem się grania topspina forehandowego, który zostaje atutem. Jeżeli zaczynamy od chińskich okładzin, to jesteśmy w stanie później trochę zaoszczędzić na tenisie stołowym, bo chińskie są jednak tańsze, a przy okazji na pewno ten topspin forehandowy osób, które grają chińskim sprzętem klejącym jest zauważalnie lepszy. Oczywiście takim zestawem da się nauczyć podstaw technicznych, wszystkie elementy istniejące w tenisie stołowym są możliwe do wykonania tym zestawem, kompilacją. No dochodzi tylko kwestia takiej stabilności gry, która na pewno jest lepsza, jeżeli byśmy wrzucili do tego bardziej profesjonalną deskę. Na pewno na poziomie 4., 5. ligi są ludzie, którzy byliby w stanie grać takim zestawem i zdobywać punkty, więc można uznać, że 4., 5. liga są to amatorzy, ale grający systematycznie, więc na pewno cieszyłby to niektórych, taki zestaw pozwoliłby na fajną grę dla niektórych ludzi nawet w tych niższych ligach. Linka do tych okładzin znajdziecie w opisie oraz parę dodatkowych przydatnych informacji, które pozwolą Wam wkroczyć w prawdziwy świat tenisa stołowego. Słuchajcie kochani, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję, że oglądacie kanał Darka, że oglądacie mnie, że oglądacie Mariusza. Pozdrów Mariusz. Cześć Zbysiu. Do kamery. Do kamery. Cześć Darek. Pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich z ALTS, subskrybujcie kanał ALTS Trójmiasto i zapraszamy do kolejnych recenzji i testów.